ale mamy wichurę. Cześć, witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Maksiu też? Tak. Się wita? Cześć. Cześć. W całej Anglii chyba mamy taki wiatr. Strasznie jest. To już lepiej w aucie. Co ty tam, książkę oglądasz? Jest godzina 7:20 rano. Zajechałam na chwilę do Asdy, bo chcę zrobić naleśniki i nie miałam mąki, mleka i takich drobiazgów, ale zobaczcie, co jeszcze udało mi się dostać. 2 razy pomidory, po 69 pensów były tylko. Tutaj jest ciasto z rabarbarem, 56 pensów. 3 razy grzyby chestnut, one były po 40 pensów. Mam też kolę, mąkę, czekoladę, 2 razy dżem truskawkowy, śmietanę, ogórka. Wzięłam 4 opakowania cytryn, one były tylko po 40 pensów, 2 razy borówka. Mam tutaj awokado po 23 pensy i wzięłam 5. Mleko, wielkie opakowanie, bita śmietana, sok pomarańczowy, sałata lodowa i jabłka po 38 pensów. Ja się właśnie wykąpałam. Moja pielęgnacja, serum, eklat. Tutaj krem pod oczy, ten co dostałam od Mikołaja, numer 7. I mam tutaj też od Maćka dostałam krem ze śluzem ślimaka. Bardzo fajny jest ten krem, naprawdę. Za dużo wzięłam, ale jak mi się tak wycisnęło. I've been scared to live 'cause some people never learn. But they're not gonna watch me burn 'cause baby I got you. Od jakiegoś czasu używam tych kosmetyków do włosów, cierka i maska 6 w 1. Chyba na razie jestem zadowolona. Kupiłam kiedyś jak byliśmy w Polsce, kupiłam to w Rossmanie i tak sobie leżało i zaczęłam w końcu używać. Najpierw cierka. Teraz maska. Kawusia. Muszę chwilę popracować tutaj przy komputerze, ale wiecie co? Zmieniłam coś u Maxa. On chodzi od początku tego roku szkolnego do klubu śniadaniowego i to chodzi codziennie, 5 razy w tygodniu. I jakieś takie mam ostatnio wrażenie, że mamy przesyt tym klubem i też ja mam takie uczucie, jakby coś nas razem, mnie i Maxa, omijało. Codziennie on wstaje, codziennie musimy już na tą 7:30, wiecie, być w szkole. W takim małym pośpiechu rano jesteśmy. Niby to było fajne, ale do czasu, wiecie, nie trzeba nic z rana szykować. Po prostu wstaję, szykuję go, wychodzimy z domu i on je śniadanie w szkole. Ja zaczynam pracę. Bardzo nam to ułatwiło życie, nie powiem.
ale jest to też kosztowne. Taki jeden poranek w szkole kosztuje 3,5 funta. Wiem, że niektóre szkoły kasują tylko 1 funta za klub śniadaniowy. Nasza szkoła jest droższa. No, ale z drugiej strony tak. Nic tam się nie zmienia, nic tam się nie dzieje. Codziennie na śniadanie mają albo płatki, albo tosty. W grudniu było trochę inaczej, bo mieli pancake'i i mieli naleśniki. Coś tam się, wiecie, w tym okresie świątecznym działo. Teraz wróciło z powrotem do tostów i do płatków śniadaniowych. I też mam takie trochę wyrzuty sumienia, no bo nie jest to zdrowe codziennie, tak? Nie oszukujmy się. Jest to atrakcja dla dziecka, ale dzień w dzień to samo. I też czuję, że omija nas coś wspaniałego. Omijają nas te wspólne poranki w domu po prostu. Gdzie wiecie, ja robię jajeczka sadzone na śniadanie, siadamy razem do stołu, jemy, nie wiem, planujemy sobie razem, opowiadamy, co będziemy tego dnia robić. Tego nie ma i tego, wiecie co, zabrakło mi. To już bardzo dużo miesięcy minęło i stwierdziłam, koniec. Czuję po prostu, że musimy małą przerwę od tego klubu zrobić. Nie rezygnujemy całkiem. Max będzie chodził 2 razy w tygodniu do klubu, a 3 razy w tygodniu będziemy mieli takie, wiecie, dłuższe poranki i będę go potem prowadziła do szkoły. Jeszcze na tym placu przed szkołą, tak jak kiedyś, spotka się z koleżankami, kolegami. Tam było jedno wielkie bieganie. Oni szaleją, oni jeszcze, wiecie, wykorzystują te ostatnie minuty przed rozpoczęciem się szkoły na wspólne zabawy. Myślę, że też ostatnio Maxowi tego trochę zabrakło. Nawet sam się mnie spytał, czy on może nie chodzić trochę do tego klubu. No jest to fajne i na pewno ułatwia życie, szczególnie właśnie jak rodzice pracują, szczególnie jeżeli muszą na daną godzinę gdzieś, wiecie, być. Ja to wracam do domu, pracuję z domu, ale rodzice niektórzy gdzieś muszą być o danej godzinie. To naprawdę ułatwia życie, ale czuję, że zapadliśmy w taką rutynę i nic innego nie ma z rana, tylko, wiecie, prowadzenie Maxa do szkoły, on tam je te tosty, gdzie ja potem mam wyrzuty sumienia, że on wiecznie na tych tostach, wiecie, jest aż do lunchu, aż do południa, więc to jest sporo godzin. Więc robimy teraz sobie taką małą przerwę i będziemy cieszyć się wspólnymi kilkoma porankami w tygodniu. I wiecie, że ja już cieszę się na to. Ten tydzień jeszcze on normalnie chodzi do klubu, bo wiecie, trzeba z wyprzedzeniem uprzedzić szkołę, a od przyszłego tygodnia już będą to tylko 2 razy w tygodniu. Wiecie, ja też tak lubię być taka zaopiekowana, zatroszczona. Szczególnie właśnie, jeżeli miałam taki poranek, że Wojtek jest w domu i ja często w szlafroku jeszcze przychodziłam tutaj na górę, siadałam przed komputerem i zaczynałam pracę, zaczynałam montować film i wtedy, ojeny, uwielbiam, bo często to się zdarza, jak Wojtek wtedy przychodzi tutaj do mnie ze śniadaniem i to jest takie miłe, jak ktoś tak pomyśli, zadba. Nawet jakiś czas temu nagrałam taki wstęp vloga, w końcu nie nagrywałam tego dnia vloga i nie wykorzystałam tego nagrania, ale zobaczcie sobie i to, zrozumiecie, o co chodzi, wiecie, siedzicie, pracujecie, a tu nagle Wojtek przynosi śniadanie i ja wtedy czuję się taka zatroszczona, zaopiekowana. Witajcie w nowym vlogu. Zobaczcie, siedzę przed komputerem. O, tu mnie widać. Jestem jeszcze w szlafroku. Montuję vloga, a zobaczcie, co Wojtek mi przyniósł. Śniadanko, kanapeczki z moją ulubioną polędwicą łososiową i z pomidorkiem i napój. Rozpoczynamy vloga! Takie właśnie chcę też poranki z Maxem teraz mieć. Chcę zadbać o niego. Dobra, popracowałam, idę teraz na dół. Cały czas biję się z myślami, co zrobić z tym, z tą ścianką do odgradzania. Kiedyś jej tutaj używałam, teraz jej tutaj w ogóle już nie używam. Ona tak, wiecie, jest przekładana z kąta w kąt, ale szkoda mi jej usunąć, bo może mi się jeszcze kiedyś przyda. Nie wiem, uważam, że ona do tego pomieszczenia tak pasuje, ta ścianka, te przegrodzenie, nie wiem, że kusi mnie, żeby się tego pozbyć, ale szkoda mi tego. Tutaj mam już przygotowane ciasto na naleśniki, a tutaj duszę grzybki. I grzybki gotowe. I naleśniczki teraz się smażą. Dopiero co zaczęłam.
Unknown man passing by. Life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. Oh, I feel so alive. As I reach out to the sky. I found my way. Musiałam wyjść z domu na chwilę. Nie wiem, co mi się stało. Po prostu poczułam, że muszę wyjść z domu. Przyjechałam pod Aldika i w tym czasie, wiecie co, jechałam, to myślałam. Za dużo myślałam i mi po prostu łzy zaczęły lecieć. Nie wiem, co się stało, po prostu jakieś takie przesilenie. Myślę, że też to są uroki właśnie mieszkania w innym kraju. Nieraz ma się po prostu wszystkiego dosyć. Takie fajne życie jest w Anglii, nie? Tak się wszystkim wydaje. I właśnie takie dni są. Wiecie co, kiedy myślicie sobie o wielu sprawach, za wieloma rzeczami tęsknicie. I wtedy takie kryzysy przychodzą, takie momenty załamania. Chwilkę sobie posiedzę, będzie dobrze, ale... Ojeny. Nie wiecie co, siedziałam w domu, jeszcze cały czas ten wiatr tak wieje. Tam gdzieś lampa się od tyłu u nas przewróciła aż od tego wiatru. Nie wiem, poczułam, że muszę wyjść. Chociaż na chwilę. Nie wiem, w niektórych momentach tak czuję, że tacy sami tu jesteśmy, że nie mamy nikogo. Już tutaj, wiecie, nie będę wam szczegółów opowiadać, ale nieraz są jakieś sytuacje, gdzie naprawdę chciałoby się mieć kogoś z rodziny obok siebie. Ale nie ma nikogo. Już nawet nie wspomnę, jak za rodzicami tęsknię. Najbardziej to mi szkoda Maksia. Ani dziadka nie ma. Babcię ma jedną i to w Polsce. Cioci żadnej tutaj tak naprawdę. Ojeny. Ale się rozkleiłam. Ale wiecie, zawsze jest dobrze tam, gdzie nas nie ma. Tym, co mieszkają w Polsce, zawsze się wydaje, o jak fajnie jest w tej Anglii. Jak łatwo tam się żyje. Wcale tak nie jest. Może żyje się lżej z jednej strony, ale z drugiej strony jest okropnie ciężko. I często właśnie czujemy się tacy samotni. Chociaż ja zawsze powtarzam, dla mnie Wojtek, dzieci są wszystkim na świecie. Dla mnie oni są najważniejsi. Ale brakuje też kogoś bliskiego. Nie wiem, siedziałam w tym domu, robiłam, jeszcze tam musiałam jakieś decyzje na backyardzie podejmować, czego nienawidzę, jak ja nie lubię decyzji podejmować, jeszcze szczególnie w takich sprawach, jak się nie znam właśnie. A już panowie musieli to wiedzieć, bo już będą niedługo kończyć to, co ten etap, który robią. Nie wiem, czy dzisiaj, czy jutro skończą. I po prostu coś pękło, coś mnie przerosło. I pomyślałam sobie, jadę do Aldika kupić rzeczy na rosół. W ogóle cukru mi zabrakło w domu, właśnie głównie też po cukier przyjechałam. Ale jutro ma być u nas Monika. I tak pomyślałam, że kupię od razu wszystko na rosół i rosołku jutro ugotuję. Może jeszcze kurczaki z airfryera. Ojeny. Jeszcze ostatnio ta choroba, to wszystko. I tacy przykuci do tego domu byliśmy. Ja szczególnie, Wojtek do pracy wychodzi, Max do szkoły. Ja szczególnie czułam się taka przykuta do tego domu. I też wiecie, no jak panowie tam robią na backyardzie, to ktoś musi być w domu, chociaż wiecie, herbatę, kawę zrobić, coś podać. I takie wyjście na moment, myślę, że dużo mi da, takie chociażby do sklepu.
ale się podłamałam. Serio. Dużo spraw się nieraz nazbiera i potem takie bum jest, tak pęknie coś. O Boże. Taka w emocjach byłam, że ja nie wiem, co ja wam nagrałam, co ja wam opowiadałam. Już jest lepiej. Teraz poczekam, aż troszeczkę, wiecie, oczy mniej opuchnięte będę miała i nie takie czerwone. I pójdę do środka, do sklepu. Maciek dzisiaj znów do lekarza wrócił. No po prostu, ja już, wiecie co, zaczynam dosyć mieć tej zimy. Już byleby do lata, ale i tak nieraz mi się wydaje, że już tak jakby troszeczkę jaśniejsze te poranki się robiły, nie? Już miejmy nadzieję, najgorsze za nami. Jeny. No smutno mi było. Cieszę się, że mogę do was porozmawiać w takich momentach, naprawdę. Dajcie znać, czy jesteście tutaj, ci co mieszkają tutaj w Anglii. Anglia, Irlandia. Czy jesteście tutaj sami, czy macie rodziny? Started out so small. We drank and then we talked. She got to know me, I got to know her, and suddenly it's war. Czuję się już dużo lepiej, zakupy już mam skończone. Cały wózek się nazbierał. Ja nie wiem, jak to się dzieje, ale to już wiecie. Teraz na 2 dni będę miała spokój chyba z zakupami, tak myślę, także może tutaj wam zrobię taki food haul. Napój tropikalny, kilogram cukru, pietruszka, marchewka. Mam tutaj 2 opakowania kurczaków, papryka, skrzydełka. Tutaj mam jeszcze więcej kurczaków, bo to i na obiad, i do rosołu. Pałki dodam ze skrzydełkami do rosołu, a reszta będzie na 2 dni na obiad. Upiekę po prostu kurczaka. Mam tutaj 2 razy Mary Piper Potatoes, ziemniaki, 2 worki, ser Mazdam, cola, 2 razy chusteczki mokre. Mam tutaj brokuły, 2 razy kostki kurczakowe, taki makaron drobniutki, tutaj mam makaron świderki, banany, 2 razy makaron spaghetti, jeszcze jedno opakowanie broku, szpinak wzięłam, taki już umyty, gotowy do jedzenia. Wzięłam też halloumi ser i mam tutaj kiwi i to wszystko. She's getting to me, I'm getting to her. Here's what I've been thinking. Here's what I would do. When 2 people are sinking, you should get them out the pool. Here's what I've been thinking. I don't know what else to do. Ledwo dotachałam te siaty do samochodu, takie ciężkie to wszystko. Wydaje mi się, że wszystkie kurczaki z Aldika wykupiłam, ale trochę, wiecie, buź do wykarmienia jest u nas w domu. I teraz, wiecie co, tak sobie pomyślałam, tak się trochę skrępowałam, że tak się rozkleiłam tutaj przed wami, ale trudno. Nagrane już jest, więc widzieliście to we vlogu. Ale tak trochę się teraz zawstydziłam. Nie wiem, każdy ma gorsze momenty, ale ja zawsze to powtarzam. Czyjś bardzo kiepski moment może być trudniejszy od kogoś trudnego momentu, ale dana osoba ten trudny moment w tym momencie może tak bardzo odczuwać, może to być tak silne dla tej osoby, jak coś cięższego dla innej osoby. Więc tutaj wiecie, nie ma co porównywać, ale tylko wiecie, myślę sobie, że nie jest tak źle, ludzie mają gorsze problemy, ja po prostu miałam chwilę jakąś taką gorszą, ale głowa do góry, nie jest źle, jesteśmy zdrowi, a to jest najważniejsze. I tak jeszcze wrócę myślą do moich rodziców, że tak często właśnie jak jest źle, to wtedy wspominamy osoby, których już z nami nie ma, tak tęsknimy. Ale wiecie co, ja tak mam często, że nie tylko tak wspominam rodziców, kiedy jest mi źle. W ogóle bardzo często rozmawiam o Maksiu z moimi rodzicami, chciałabym. Z Maksiem o moich rodzicach bardzo często właśnie rozmawiam, opowiadam mu, ale też wspominam rodziców, jak jest mi fajnie, jak coś takiego bardzo fajnego w życiu się dzieje. Jeżeli oni by byli jeszcze ze mną, a coś by się takiego fajnego działo, to chciałabym się tym z nimi podzielić. I tak też jest, jak ich nie ma. Coś cudownego się wydarzy
I tak sobie myślę o nich i tak sobie wyobrażam, czy wy to widzicie tam z góry. I tak w myśli, wiecie, dzielę się tymi informacjami, więc nie tylko w złych momentach, ale w dobrych bardzo. Bardzo często też są moi rodzice w myśli razem ze mną. No i wszystko fajnie, dojechałam do domu i właśnie mi się w tej chwili przypomniało, że miałam zabrać, jak jechałam do sklepu, przesyłki do wysłania, zamówienia do kuriera. No ale nic, jest teraz przed godziną 12, to zostawię to na razie i jak będę jechała po Maxa, to po prostu podskoczę do kuriera wtedy. A jak zapomniałam. Ale piękne słoneczko wyszło, zobaczcie jak świeci. Ale wspaniale. I tak od razu w takich momentach myślę, że to mama z tatą mi sprezentowali właśnie te słoneczko, żeby tak fajnie było. I wiecie co, właśnie przyprawiłam kurczaki, bo tak sobie pomyślałam, że już dzisiaj na kolację zrobię te kurczaki. Tak za mną chodzą, tak mi się ich zachciało z taką chrupiącą skórką z airfryera. O, przyprawiłam tylko trochę z solą i przyprawą do kurczaka. Złocista skórka. I to będzie nasza kolacja. I do tego brokuły. Zabrałam się za prasowanie. Tutaj już część rzeczy mam gotową. Tyle jeszcze zostało mi do wyprasowania. Dobra, jadę przesyłki wysłać i po Maxa za 15:03. Jestem już przy szkole, mam 5 minut czasu jeszcze i teraz jak jechałam, to widziałam, że tam od tyłu, od backyardu, gdzie mówiłam wam, że ta lampa się przewróciła rano, to widziałam, że już autko stało i już naprawiali tą lampę. Jeny, a wyobraźcie sobie, żeby na kogoś taka lampa spadła? W ogóle ciekawe, czy tam auta żadnego nie było, Jeny. Cześć Maksio. Cześć. Jest donut. A co to będzie, Maksiu? To będzie domek. Domek? Nie dla mnie. Nie, ja myślałam, że dla ciebie domek. To będzie dollhouse. Dla lalek? Tak. A jak ty elegancko się ubrałeś w koszulę. Byłem domek. Ale jaki fajny Ale będzie i tu ale- piętra nawet. A tutaj komputer? Nie, tutaj jest kanapa. A kanapa. Myślałam, że mówiłeś, że komputer. Fajnie. Bardzo fajnie. Mama, dlaczego ty zrobisz tak, żeby to rzucało? I gotowy domek. Tutaj jest na dole garaż, samochód jest. Tutaj jest biurko i komputer, toaleta, a tutaj stół i kanapa. Pięknie wyszło. Dollhouse. Dollhouse. Tak. Super. 1, 2, 3, 4. Ale zaczyna pachnieć kurczaczkami. I to potrzymam tak ponad godzinę, żeby tak wiecie, od kości odchodziły. Skórka chrupiąca będzie, ziemniaczki się gotują. Będzie pyszna kolacja. Z wami na dzisiaj będę się żegnać. Bardzo wam dziękuję, że byliście. Przesyłam buziaki i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa, na koniec wam nagram naszą gotową obiadokolację. O, pa, pa, dziękuję, że byliście. Mua.